Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszny taki torcik, nie dosłownie tort, ale takie ciasto czekoladowe z kremem serowym. Także zapraszam do pieczenia. Wsypujemy kakao do miski i do tego kakao musimy dać 6 łyżek stołowych. Jedna łyżka ma 15 ml, ja mam takie łyżki z miarką, gorącej, takiej wrzącej wody. Musi być taka wrząca woda. I to później trzeba dobrze wymieszać. Tak, żeby to kakao się w tej wodzie rozpuściło, żeby się zrobiła taka maś, czy jakkolwiek to nazwać. O właśnie. I do tego dajemy powoli kolejne składniki. Ja zaczynam od cukru. Mąka pójdzie na końcu, dlatego że ja nie chcę, żeby mi się mąka za wcześnie połączyła z wodą, czy też z czymś mokrym, dlatego że zacznie się tworzyć gluten. A jak zacznie się tworzyć gluten, znaczy zacznie się może formować gluten, bo gluten jest, no to wtedy będzie ciasto miało złą strukturę. Dodałem cukier. Cukier był taki z trzciny cukrowej. Może być zwykły oczywiście, ale taki jest lepszy. I teraz do mąki dodaję 3 łyżeczki proszku do pieczenia. Czy to jest dużo? No nie jest to mało. Natomiast no nie oszukujmy się, to jest ciastko. Samo w sobie ciasta nie są zdrowe. Proszek do pieczenia w takich ilościach, jak ktoś jest zdrowy, znaczy no mi na pewno nie zaszkodzi. I tego ciasta całego nie zjem, tylko zjem 1-2 kawałki. Więc tutaj bym nie przesadzał z tym, że to jest niezdrowe, że to jest tragedia i tak dalej. No bo to jak kupujemy cokolwiek a szczególnie w tych tanich sklepach, no to tam mamy tego mnóstwo. Mieszamy wszystko dokładnie, tak odnośnie tego proszku. Tutaj ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, w Szkocji i tutaj mamy taką mąkę, która jest od razu z proszkiem i na 75 gramów mąki jest 1 łyżeczka i to normalnie jest powszechnie używane i nikomu się nic nie dzieje. Ale tak jak mówię, to już jest, jeżeli nie chcecie, no to akurat tego przepisu nie można używać. Do tego dodaję mleko i teraz to ciasto ma mieć taką kapiącą konsystencję, czyli to nie ma być za rzadkie, ale nie może być za gęste. To można powiedzieć, że jest troszkę za rzadkie, ale nie szkodzi. Jest w porządku. Wyjdzie z tego pyszne ciasto. I rozkładam do 2 foremek. Zarówno wszystkie składniki, jak i też wielkość foremek podam w opisie. Także zawsze proszę brać dane z opisu. Rozkładam porówno. Ja to ważę. Oczywiście no nie trzeba ważyć, ale żeby tak ładnie wyglądało to i żeby się równo piekło przede wszystkim. Bo jak dam jednym dużo więcej, drugim dużo mniej, no to jedno mi wyschnie, a drugie będzie niedopieczone, prawda? Więc dlatego chcę mieć mniej więcej tyle samo i będę piekł przez około 27-30 minut w piekarniku. To trzeba wyczuć swój piekarnik. No ja bym zaczął tak od 20, może 5 minut, sprawdził, czy ciasto jest dobre. Jeżeli nie, no to jeszcze przez parę minut. Piekarnik góra-dół na 180 stopni. Jak nie ma, jak jest ta dmuchawa, no to tak 170 stopni. I pieczemy, jak sprawdzamy ciasto. Takie ciasta tak naprawdę sprawdza się dotykając przez dotyk. Można sprawdzać patyczkiem, ale przez dotyk jest lepiej. Po prostu od razu widać, czy to ciasto jest... To, co teraz robię, to tak stukam, dlatego żeby wszystkie powietrze, które jest wewnątrz, żeby ono wypłynęło. I teraz właśnie tak dotykam. Jeżeli ciasto wraca z powrotem, jeżeli wraca szybko, to jest trochę przepieczone. No to jest może troszkę przepieczone, ale jeżeli nie wraca, ja tutaj jeszcze pokażę, że tak jak widać, patyczek jest czysty, więc patyczka tak naprawdę przy tego typu ciastach nie używam. To ciasto ma, jak właśnie poznać? Poznać, że odchodzi z boków tych foremek. Ja tą foremki wysmarowałem
masłem i na spód położyłem papier do pieczenia. Odchodzi z boków i jak się tak dotyka, to ono ma nie do końca, nie do końca ma wrócić. I wtedy widać, że jest, no zobaczcie, z boków właśnie zaczyna odchodzić to ciasto, już nie rośnie i przy dotknięciu ono wraca, ale tak nie do końca. I wtedy widać, że jest idealnie dopieczone. Gdyby zostało za szybko. Jak szybko wróci, to jest wtedy niedobre. Ono mi troszeczkę tam przywarło do tego boku. Te foremki już mają swoje lata, więc to nie są takie do końca nieprzywierające. Ale wystarczy delikatnie nożem to objechać w koło. I ważne, żeby papier był na spodzie, no bo wtedy nie przywrze. Zostawiamy, przede wszystkim najpierw zostawiamy w foremkach, dopóki nie wystygnie, tak jakieś 15 minut, przestygnie, a potem wystygnie już właśnie na takiej kratce, żeby od spodu nie nabrało wody. Teraz zrobimy krem. Krem się robi bardzo prosto. Ja go przyspieszę, ale powiem, jak to ma wyglądać, bo po prostu za długo by to wideo już trwało. Dodajemy cukier, mieszamy z masłem. Tak samo wszystkie proporcje będą w opisie. Cukier z masłem. Można cukier przesiać. Ja tego robić nie będę. Masło musi być miękkie, czyli musi być w temperaturze pokojowej dosyć tak przez kilka godzin co najmniej. Ja jeszcze dodałem trochę do mikrofali, bo ja zapomniałem wyciągnąć w lodówce. I to masło z tym cukrem, na razie na początku na wolnych obrotach, żeby ten cukier cały nie wyleciał, cukrem pudrem. Może być oczywiście taki ręczny robot, można też robić to w takiej makielnicy, czy jak to się nazywa, z takim starym sposobem, tak jak moja babcia robiła. I teraz wyrabiamy, dopóki nie będzie to białe. Ma to być białe, prawie całkiem białe, pulchne i wtedy, o widzicie, ja to przyspieszyłem oczywiście znowu, już się robi właśnie takie białe. I po kolorze właśnie widać, że ono już jest dobre. No nigdy nie będzie całkiem białe, no ale to takie ma być. I teraz dodajemy serek. To jest taki serek, taki twarożek, jak się dodaje do serników. Albo serek Philadelphia, taki do smarowania. Dokładnie taki sam. I co jest ważne, ma być pełnotłusty. Żadnych light, bo nie wyjdzie. Kiedyś mi żona kupiła właśnie do tego kremu light. Ja mówię, dlaczego ten krem się nie robi? Ubijam i nic. Patrzę się light. Tam po prostu to wszystko jest takie sztuczne. Znaczy sztuczne. Jest mnóstwo cukru dodana. Jeżeli to jest odtłuszczone, a ma trzymać taką samą konsystencję, no to tamto, co jest dodawane, to nie nadaje się kompletnie na krem. Można próbować oczywiście, ale mi nie wyszło. I też ubijamy, aż będzie tak naprawdę pulchne. Takie super pulchne i będzie widać to po spodzie. Dodajemy z jakąś łyżeczkę wanilii, jak lubicie. Jak nie lubicie, to nie dodajemy oczywiście. Co jakiś czas trzeba od ścianek tego pojemnika to odgarnąć, żeby się równo ubiło i zobaczcie, to jest, aż widać, że to jest takie pulchne. I jest gotowe wtedy do nakładania. Od razu nakładamy na nasze ciasto, tak. O, widzicie, jest naprawdę takie super pulchne, ale jak jest warte, czyli ciągle na tym cieście będzie się utrzymywać. To ciasto ja akurat mam taką podstawkę specjalną do ciasta, nakładaną ze szkłem i zaraz jak to zrobię, to później dam do lodówki, żeby mi po prostu to ciasto, tych zapachów wszystkich. Widzicie, ja dałem to na spód, górę na spód, żeby to ładnie ten krem wyglądał i nakładamy krem. Tutaj do środka dosyć dużo tego kremu, musi być taka warstwa kremu. Oczywiście, jeżeli nie macie takiej podstawki do obracania, no to można bez tego robić. Natomiast z tym jest łatwiej. I robimy jak umiemy. No ja nie jestem tutaj ekspertem przy tym, nie wyrabiam jakichś pięknych ciast.
Może się kiedyś nauczę, ale tak jak lubimy. No i po prostu, żeby najładniejsze jak się uda. I całe to ciasto pokrywamy właśnie tym kremem, żeby ono ładnie wyglądało. To nawet może służyć, u mnie też służyło jako tort, taki torcik. No to nie jest prawdziwy tort, ale taki coś w stylu tortu. Jeżeli to udekorujemy jeszcze, dodamy jakieś świeczki, napisy, no to całkiem ładnie wygląda, a przede wszystkim domowej roboty, nie kupowane. I naprawdę to ciasto jest przepyszne. Ten krem, on jest zrobiony z sera, jest delikatnie kwaskowaty, ale właśnie z tym czekoladowym ciastem super współgra. No i to wszystko tak równomiernie nakładamy. Oczywiście też to przyspieszyłem wszystko. I nie przejmujemy się, jak nam to nakładanie nie wyjdzie aż tak pięknie, jak to wygląda w sklepach. Bo ten krem jest przepyszny. On nie jest taki jak w sklepach, gdzie no, zazwyczaj ciężko to zjeść. Nie zawsze, bo są dobre cukiernie, ale w większości przypadków właśnie ten krem zostawiamy. No i dałem na jakąś godzinę do lodówki, żeby to wszystko jeszcze tak stężało. Ten krem nigdy nie stężeje tak całkiem. Ono po prostu, żeby mi się nie rozleciało jak kroję. I ciasto wygląda przepięknie. Także zobaczcie, i wygląda, i smakuje jak na domowe takie ciasto. Uważam, że jest super, a smakuje naprawdę przepysznie. Słuchajcie, torcik wyszedł przepiękny. Zobaczcie, wygląda tak. Zaraz spróbujemy, jak smakuje. Czy ja smakuję? Ja spróbuję, a Wy, jeżeli chcecie spróbować, to trzeba upiec. O, już widzę, że ciasto jest dobrze nawilżone. Rewelacja. Ja to piekę akurat to ciasto często. Zaraz sobie, mimo że jest godzina 11 w nocy, zrobię sobie kawę i ten torcik, kawałek torcika, czy też ciastka sobie zjem. Tak jak mówiłem, ja piekę dosyć często, dzieci uwielbiają. Zazwyczaj z czekoladą, nie z tym serowym kremem, ale z kremem uważam, że jest lepsze. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podoba mój kanał i wideo, to proszę o lajka i polecam subskrypcję.